Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do najciekawszych zakątków na wyspie. Pokażemy Wam miejsca, które nam udało się odwiedzić w jeden dzień, a było ich całkiem sporo, więc zostańcie z nami do końca. To właśnie dziś wynajęliśmy buggy'ego. Koszt wypożyczenia na cały dzień to 110 euro plus 20 euro dodatkowego ubezpieczenia, dzięki któremu w razie kolizji nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Do całej kwoty doliczamy również depozyt w wysokości 200 euro, ale my osobiście go nie płaciliśmy, ponieważ wynajęliśmy buggy'ego przy naszym hotelu. W trakcie naszej dzisiejszej wycieczki chcemy odwiedzić dwie plaże, które są zaliczane do najładniejszych na wyspie, ruiny zamku, które są idealnym punktem widokowym, górską wioskę Zija oraz naturalne termy. Nasze pierwsze wrażenia są takie, że jest mega głośny. A widoczki mamy tutaj takie. I jedziemy. Pierwszym punktem, w jakim się zatrzymujemy, jest plaża Tigaki, która leży bardzo blisko miasta Kos, bo zaledwie 11 km od stolicy. Jest to piękna, piaszczysta plaża, która ma długość 10 km. Leżaki takie fajne na tej plaży, 5 euro, a tu mamy jeszcze menu pod spodem, jakby ktoś był zainteresowany. Fajnie tutaj, puściutko na razie. Ten niewielki kurort jest jednym z najbardziej popularnych miejsc na wyspie. Wzdłuż plaży i głównej ulicy znajdujemy bary, tawerny, międzynarodowe knajpki, natomiast w bocznych uliczkach jest mnóstwo hoteli i pensjonatów. Wzdłuż wybrzeża są leżaki i parasole, a piękna sceneria przyciąga masę turystów. Tigaki jest świetnym miejscem do uprawiania sportów wodnych. Po krótkim spacerze wzdłuż brzegu morza ruszamy dalej. Kolejny punkt naszej wycieczki znajduje się jedyne 5 km od Tigaki, a jest nim plaża Marmari. Mnóstwo turystów przyjeżdża tu, aby odpocząć na pięknej, piaszczystej plaży, ale również aby skorzystać z licznych sportów wodnych. Kurort ten słynie z tego, że jest jedną z najlepszych stacji surfingowych na Kos. Plaża jest bardzo dobrze zagospodarowana. Znajdziemy tu leżaki, parasole, bary i sklepiki, a wiele obiektów posiada wydzielone tereny wyłącznie dla gości hotelowych. Podobno poza sezonem, gdy nie ma tu turystów, można zaobserwować tu wiele flamingów. Plaże są wyjątkowo piękne, ale my jednak osobiście bardziej wolimy plaże kamieniste. A w związku z tym, że na dzisiejszy dzień mamy zaplanowanych kilka punktów, to po krótkim spacerze ruszamy dalej. Miejsce, do którego jedziemy bezpośrednio z plaży, polecił nam pan z wypożyczalni aut. Powiedział nam, że jeśli chcemy polatać dronem, to jest to idealne miejsce. Naszym kolejnym przystankiem są ruiny zamku w Paliopili. I teraz do nich idziemy. Niestety ja mam nieodpowiednie buciki, bo się nie spodziewałam takich wyczynów dzisiaj. Ale idziemy. Tu jest tu parking, jak zwykle, darmowy. Na wejściu siedzi sobie sympatyczny starszy pan. O, tutaj. Właśnie. I mówi, że taką dróżką będziemy szli 10 minut do zamku i że jest to bardzo romantyczne miejsce. I jeżeli ktoś chce, to może mu coś tam wrzucić do koszyczka, a jeżeli nie, no to nie. Zamek, do którego się kierujemy, został zbudowany w XI wieku, a w wieku XV powstała wokół niego wioska. Zamek nie był widoczny z morza, więc oferował idealne schronienie przed piratami. Natomiast około 1830 roku wieś została opuszczona z powodu epidemii cholery. Już się zaczynają jakieś ruiny. Pięknie to wygląda. Fajny styl. Trasa do zamku nie jest trudna, ale wymaga ostrożności. Warto też zabrać ze sobą wodę, ponieważ upał daje o sobie znać podczas wędrówki. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt,
że łatwo tu zgubić szlak. Jedno jest fakt, że no mega ciężko się dostać do tego zamku. Kuźwa, nie możemy drogi znaleźć. Słabo oznaczone wszystko i dlatego ciężko. Ale wszyscy szukają. No. Ale chyba znaleźliśmy w końcu. Paliopili oferuje nam odrobinę ciszy i spokoju, bez tłumu turystów. Na stromym urwisku, około 30 metrów ponad dachami już dawno zapomnianej wioski, znajdują się właśnie ruiny bizantyjskiego zamku. Prowadzi do niego dość stroma droga, na której trzeba uważać, bo kamienie są niestabilne i śliskie. Anetka, odpowiednie buty? I torebka, i buty miała być plaża, a nie góry. Przypominam ci. No to był nasz wspólny wybór. Zobaczcie tu. Centralnie przepaść. Więc mega trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Wspinaczka pod górę jest dość męcząca z racji temperatury, jaka panuje na wyspie, ale widoki w pełni to rekompensują. Po drodze można spotkać kawał historii. Patrzcie, jakie kurde wyrzeźbione pięknie leżą ruiny. Ale warto tu przyjechać, choć polecałbym bardziej z rana. Teraz przy tych 30 paru stopniach człowiek calusieńki mokry. A ta gdzie to łazi? Daj GoPro. Daj kamerę. Ja oczywiście muszę wszędzie wejść, bo inaczej nie byłabym sobą, ale dzięki temu znalazłam to. Anetka z tym odpowiednim obuwiu Sukience z torebką plażową i czapkach. zdobyła ruiny zamku. Po zamku do dziś niewiele zostało. Właściwie tylko szczątki murów. Wejście tu jest bezpłatne i nikt go nie pilnuje. Dzięki temu swobodnie można spacerować po zamku i ruinach wioski. I jesteśmy na samej górze, a tu jest nasze maleństwo. Może nie będzie wiało i uda się coś Bartkowi nagrać. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Anetka zgrywa zdjęcia z drona. A ja idę troszkę połazić po tych ruinach, pokazać wam nie tylko z lotu ptaka, lecz również tak to wygląda. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Skowlak, widok na cały kos prawie. To
uważać w niektórych miejscach. Bo są takie dziury. Kiedyś była zabezpieczona siatką. Teraz niestety. Ciekawe co tam w środku można znaleźć ciekawego. Po zwiedzeniu ruin, nagraniu troszeczkę dronem, schodzimy teraz w dół i będziemy jechali do następnej miejscowości, która jest na naszej liście dzisiejszego dnia. Ale kotek, weź ty GoPro. Dobrze, przy autku jest taki schowek. Można sobie tu schować, no tu mamy wodę, GoPro, drony, gimbale, oczywiście cały zestaw. Siadamy. No, jest fajnie. Nasza dalsza droga jest dość mocno kręta i wąska, a rosnące wokół drzewa migdałowe i oliwne dodają jej uroku. No i dojechaliśmy do naszego kolejnego punktu. Jesteśmy w miejscowości Zija. Zaparkowaliśmy na początku wioski i idziemy teraz na spacer. A czy będziemy podjeżdżać dalej, czy już tylko spacerować, no to wyjdzie w trakcie. Nie ma piękniejszych lokali niż greckie tawerny, naprawdę. Mają swój klimat. Patrzcie, jak fajnie ozdobione roślinnością niektóre. No nie no, sztosik totalnie. No fajnie to tak, No. straganiki. Mi też się podoba, ale w ogóle jest tutaj bardzo spokojnie. Nie to co w Kosy. No, tutaj to tak. Idziemy po magnes. No. Standardowo. Ale to same kos, chyba nie ma Zija. Nie, A tu ja to z Kosą to my mamy. Ja chciałam Zija. Zija jest to mała górska wioska, położona na zboczach Dikeos i jest jednym z najbardziej popularnych miejsc na jednodniowe wycieczki. Słynie z urokliwych brukowanych uliczek, z tawernami i sklepikami z rękodziełem oraz tradycyjnych biało-niebieskich domów. Parking na początku wioski jest darmowy, co jest dużym plusem tego miejsca. Z reguły spotkamy tu tłumy turystów, ale my mieliśmy szczęście uniknąć tego i podczas naszego pobytu w wiosce mogliśmy cieszyć się spokojem i z przyjemnością korzystać z tego, co oferuje to miejsce. Oczywiście podczas naszego zwiedzania nie może zabraknąć najbardziej charakterystycznego miejsca, do którego kierujemy się wąskimi uliczkami. Jest to kościół, który należy do zespołu klasztornego Moni Don Spondon. Poprzez swoją bryłę i biel już z najniższych partii miasteczka przyciąga wzrok i zaciekawia. Jest to miejsce położone praktycznie na szczycie miejscowości. I tutaj obok piękne tawerny. A z takim widoczkiem. No, powiem wam szczerze, sztosik. Tak wygląda tawerna z takimi widokami, patrzcie. Coś pięknego. Jest nasza pierwsza część zamówienia. Ja mam lemoniadkę domową, a Bartek tradycyjnie piwko. A czekamy na naszyk gyrosik, ale dobra. możemy czekać, bo mamy takie właśnie piękne widoki, więc warto. Jest i nasz obiadek. Jest to gyros z fryteczkami i pitą, do tego tzatziki i 2 pomidorki. Wygląda obłędnie, więc zabieramy się do jedzonka. Tak. Smacznego! I zjedliśmy pyszny obiadek, ruszamy dalej. Tak, a za obiad zapłaciliśmy 26,50.
I doszliśmy po obiadku teraz po krótkim przejściu dosłownie przez główną ulicę do takiej ścieżki, gdzie czeka nas mnóstwo schodów pod górkę, ale chcemy dojść do tarasu widokowego. No dokładnie. Takiego. I trochę nas czeka przejście. Jak widać, Zija to nie tylko handlowe uliczki i tawerny. Mamy tu okazję również zwiedzić tradycyjny park przyrodniczy, do którego bilet wstępu to jedyne 4 euro za osobę. To właśnie tu znajdziemy spokój i spacerując po kamiennych ścieżkach między drzewami możemy oddychać świeżym powietrzem. Mamy tu możliwość przyjrzeć się lokalnym zwierzętom i roślinom w ich naturalnym środowisku. Jesteśmy chyba na pięknym punkcie widokowym. Ale ładnie to zrobione. Kurde, widzicie? I co? Bilet wstępu jest i od razu wszystko zadbane. W parku znajduje się również mały bar z przekąskami, gdzie można zrobić sobie przerwę i coś zjeść, a dzieci mogą bawić się w małym placu zabaw. Fajne miejsce. Naprawdę. Fajnie tu przyjechać, odpocząć. Ona tylko już zaczęła, a tak to wygląda. Jeszcze punkt widokowy tutaj. Nie wszyscy wiedzą o tym, że właśnie tu, w tej pięknej scenerii, można zorganizować swój ślub. Jeśli ktoś pragnie w tym dniu ciszy, spokoju i pięknych widoków, to jest to idealne miejsce. Po sesji zdjęciowej i małym tutaj odpoczynku idziemy dalej. Idziemy w stronę samochodu już. Tak. W drodze powrotnej do auta postanowiliśmy sobie zrobić mały przystanek i kupić sok ze świeżych owoców z pomarańczy i lemoniadę, gdzie koszt takiego kubeczka to tylko i wyłącznie 2 euro. I tak samo ze świeżych owoców 2 euro. No kurde, tak jak mówiliśmy, super cen. Na koniec naszej wycieczki postanowiliśmy pojechać do miejsca, gdzie można się zrelaksować i odpocząć po długich spacerach. Ale najpierw czeka nas przejażdżka krętą, wąską drogą, przy której znajdują się punkty, gdzie można się zatrzymać i zrobić piękne zdjęcia. Przejazd z Zija do Term trwa około 45 minut. Razem z moim pomarańczowym przyjacielem dotarliśmy tutaj na piękne, naturalne termy. Znaczy musimy jeszcze kawałek do nich dojść. I tutaj jest taka sytuacja, że trzeba zaparkować pod tym barem z żółtymi parasolkami, bo dalej jest zakaz wjazdu i dalej już tylko i wyłącznie pieszo możemy dojść. Dokładnie. Mijamy bar i idziemy Tak, szybciutki. No, w dół. kurde, ale tutaj to jest naprawdę sztosik. Patrzcie, jak to pięknie wygląda.
I prawie jesteśmy. Tak, a po drodze po naszej lewej stronie mijamy kolejny bar. O, I za tym barem już jesteśmy na miejscu. Termy Embros są to ciepłe, siarkowe termy pod gołym niebem, gdzie woda pochodzi ze źródeł wulkanicznych. Warto się tu wybrać, aby odpocząć po zwiedzaniu. Jest to świetne miejsce na relaks, choć przyciąga wielu turystów. Znajduje się tu niewielka plaża kamienisto-żwirowa, więc trzeba pamiętać o odpowiednim obuwiu. A temperatura wody sięga nawet 50 stopni. Zarówno parking przy barze, jak i wejście na termy jest bezpłatne. Woda w termach jest nie tylko gorąca, ale i lecznicza. Jest bogata w magnez, potas, wapń, sód i siarkę. Działa dobroczynnie na wygląd skóry, włosów i paznokci oraz przynosi ukojenie także narzekającym na bóle reumatyczne czy mięśniowe. Na początku wyczuwalny jest bardzo nieprzyjemny zapach siarki, który drażni nos, ale po czasie można się do tego przyzwyczaić. Korzystając tutaj z kąpieli mamy okazję mieć towarzystwo kózek, na które niestety trzeba uważać, bo potrafią narobić na kocyk, czego właśnie przed chwilą byliśmy świadkami i w ogóle wszędzie, gdzie tylko stoją. A jeżeli chodzi o same źródełka, to tutaj po tej stronie jest takie małe źródełko termalne, gdzie woda jest bardzo gorąca, ale ma swój specyficzny zapach. Niestety trochę śmierdzi. A tutaj za skałkami woda jest już chłodniejsza, więc co kto woli. A my idziemy korzystać teraz z kąpieli. Tam w tym źródełku woda jest bardzo, bardzo gorąca, jest nawet około 50 stopni, więc ciężko tam się położyć, ale są takie osoby, które z tego korzystają. My natomiast będziemy kąpać się z tej strony, gdzie woda ze źródełka miesza się z wodą z morza i ta temperatura jest troszeczkę mniejsza, ale jednak zapach jest naprawdę bardzo specyficzny i niezbyt przyjemny. A tutaj mamy Bartka, który już korzysta z leczniczych właściwości tej wody. Dla nas był to dzień pełen atrakcji. Mamy nadzieję, że i Wam spodobały się te miejsca. Po intensywnym dniu czas oddać bagiego i wracać do hotelu. A Was zachęcamy do zostawienia łapki i komentarza. Już wkrótce kolejny film, tym razem z rejsu do Bodrum, czyli tureckiego miasta, do którego popłyniemy z Kos. Więc zostawcie suba i dzwoneczek, aby go nie przegapić. Do zobaczenia!